Zrobienie pięty lub palców w skarpecie może być proste i do zrobienia w mgnieniu oka. Obejrzyj dzisiejszy filmik i przekonaj się. Mam na imię Joanna i witam Cię na kanale Maszyna Dziewiarska Krok po kroku. Wykonanie pięty i palców jest dokładnie takie same, a najprościej jest je zrobić stosując rzędy skrócone. Ilość oczek niezbędna do wykonania pięty lub palców jest połową ilości oczek obwodu stopy. Jeśli na obwód stopy potrzebne są na przykład 64 oczka, to na piętę potrzebujemy 32 oczka. Na schemacie, patrząc od dołu, zaczynam od 32 oczek, przez następne 18 rzędów przenoszę po 9 oczek z każdej strony do pozycji wstrzymania, aż zostanie 14 środkowych igieł w pozycji pracy. Następnie przenoszę te same igły do pozycji pracy przez kolejne 18 rzędów, aby zakończyć kształtowanie pięty na 32 igłach. A teraz przejdźmy do maszyny. Mam nabrane 32 oczka i przerobione parę rzędów. Maszynę ustawiam na dzianie częściowe i wysuwam pierwszą igłę od strony wózka do pozycji dziania częściowego. Przerabiam jeden rząd. Wysuwając igły do przodu, dobrze jest przytrzymać oczko, aby nie zsunęło się z igły. Ponownie wysuwam pierwszą igłę od strony wózka i przerabiam rząd. Powtarzam te same czynności, aż przerobię 18 rzędów. Po przesunięciu wymaganych igieł do pozycji dziania częściowego powinno być po 9 igieł po obu stronach, a 14 igieł po środku w pozycji roboczej. Teraz odwrócimy sytuację. Wszystkie igły, które wysunęliśmy do przodu, musimy cofnąć do pozycji roboczej. Zaczynam od pierwszej igły od strony wózka i za każdym razem wykonuję 3 te same czynności. Przekładam włóczkę pod pierwszą igłą, przesuwam igłę do tyłu do połowy, przerabiam jeden rząd. Dobrze byłoby zapamiętać, że za każdym razem wykonujemy te 3 czynności, ponieważ bardzo łatwo jest zapomnieć o przesunięciu igły do tyłu. I tak przez kolejne 18 rzędów przekładam, przesuwam i przerabiam po jednej igle za każdym razem. Ważne jest, aby w trakcie kształtowania pięty lub palców przekładać ciężarki, aby oczka na igłach w pozycji roboczej były prawidłowo przerobione. Gdy wszystkie igły są z powrotem w pozycji roboczej, kształtowanie pięty lub palców jest zakończone. Mam nadzieję, że podobała Ci się przedstawiona metoda. Jak zawsze zachęcam do zostawiania komentarzy albo zadawania pytań pod filmikiem. Zachęcam również do subskrypcji mojego kanału Maszyna Dziewiarska Krok po kroku.